Mars – Bunt Robotów to typowy FPS, którego akcja toczy się na powierzchni Marsa. Wcielamy się w dowódcę oddziału robotów zwiadowczych, którego celem jest badanie przyczyn awarii satelitów, których ostatnie przesłane zdjęcia przedstawiały rozległe kompleksy, których nie wzniosły zespoły ziemskich kolonizatorów. Gra została wydana w Polsce we wrześniu 2003 roku, natomiast na świecie pojawiła się trochę wcześniej, po lutym, pod oryginalną nazwą March of World Record. Wydawcą gry jest rosyjski Buka Entertainment, a producentem Agent Group. Zbuntowane roboty ocenione zostały przez czytelników wirtualnej Polski na 4 na 5, a przez redakcję na 3 na 5. Natomiast użytkownicy miasta gier ocenili ją na 7,4 na 10. Komentarze graczy krążą wokół słów trudna i nudna, choć zdarzają się również fajna i ciekawa. A jaka jest prawda? Przekonajmy się. Pierwszy problem pojawił się zaraz po odpaleniu, a raczej próbie odpalenia gry. Nie działa ona pod Windows 7 i choć nie jest to wina producentów, bo gra była robiona podobno pod Windows 98, chociaż osobiście sądzę, że pod XP, to jednak na dzień dobry podniosło mi ciśnienie. Grę udało się odpalić bez problemów na XP i potem poszło już z łapkę, a przynajmniej do pierwszej misji. Po załadowaniu mapy moim oczom ukazało się dokładnie to, co zapamiętałem. 6 luf wycelowanych przed siebie, lekko odbijających słabe światło lamp. No dobra, może przesadziłem, ale 6 obrotów kadrowych. Po godzinie gry doszedłem do kilku wniosków, więc pora obalić tezy z komentarzy innych graczy. Tak, gra jest trudna. Gra podnosi ciśnienie i przez to gracz popełnia sporo błędów, które skutkują jego śmiercią. Jest to FPS starego typu, to znaczy nie prowadzi za rączkę, ale daje wskazówki, co trzeba robić. Ciężko powiedzieć. Gra wyczerpała moje rezerwy cierpliwości, przez co po blisko 3 godzinach gry wyłączyłem ją w towarzystwie niekulturalnych słów. Ale po tym czasie gra jakoś nie nudziła, szczególnie w oczekiwaniu na kolejnego bossa. Tutaj wchodzimy już na teren gust, a jak wiadomo z gustami się nie dyskutuje. Ale dla mnie gra jest fajna. Podobnie jak z pytaniem o nudę, jest to typowy FPS, gdzie idziemy, strzelamy i idziemy dalej. Jednak smaku dodają różnorodni przeciwnicy oraz bossowie, których nie da się zabić w typowy sposób. Wprawdzie są to roboty i winę można zwalić na ich radar albo czujnik ruchu, ale bez przesady. Muszę naprawdę blisko podejść do przeciwnika, aby ten łaskawie zaczął do mnie strzelać, albo w sposób łatwiejszy otworzyć do niego ogień z drugiego końca pomieszczenia. Wtedy sam przybiegnie, o ile zdoła. Przez błędy rozumiem strzelanie przez ścianę lub zaklinowanie się między skrzyniami po zebraniu zdrowia. Jednak podczas drugiej rozgrywki nie przytrafiły mi się żadne z nich, więc jest to mały plus. Chyba najmniejszy i najbardziej błahy z minusów. Jednak frustrujący. Szczególnie gdy nie ma możliwości zapisu rozgrywki i będziecie padać raz za razem w pierwszej planszy. Ale jak minus, to minus. Tak, gra jest wymagająca i jest to jej plus. Na normalnym poziomie trudności miałem spore problemy z przejściem niektórych plansz. Szczególnie problem pojawiał się przy bossach.
I jeden z największych plusów, jaki zauważyłem. Proste walenie czym popadnie nie da zupełnie nic. Na każdego bossa istnieje sposób i trzeba go odkryć. Zdarłem się co prawda tylko z 2, ale obie walki różniły się od siebie całkowicie. Sześć podstawowych broni plus alternatywne uzbrojenie, np. granatnik plus dodatkowe urządzenia czasowe, takie jak pociski wybuchowe czy radar. Całkiem niezły arsenał, który pomaga w niszczeniu legionów wroga. Może wydawać się, że to malutki plusik i jednak dodaje on rozgrywce smaku, a gdy cały ekran lata ci to tu to tam, celowanie staje się prawdziwym wyzwaniem. Mały, wielki plusik. Często zdarza się w grach, że strzelba brzmi jak kupiony na odpuście pistolet nakapiszony, albo karabin strzela jak wszechpotężny karabin na kluki. Tutaj dźwiękowcom udało się uzyskać odgłos, który dobrze odwzorowuje potęgę ciężkiej broni. I jest ich całkiem sporo, począwszy od zwykłego mięsa armatniego, przez uzbrojone we wszelką broń roboty, aż po coś przypominającego psa, nie licząc bossów. Mówiąc zwięźle, i jest w co strzelać. Gdy strzelimy robotowi w rękę, to ta ręka mu odpadnie. Udało mi się tak zrobić parę razy i na pewno dodaje to smaku rozgrywce. Jak najbardziej plus. W grze mamy wybór 4 poziomów trudności. Łatwy, normalny, trudny oraz hardcore. Sprawdziłem 2 poziomy, a mianowicie normalny i hardcore. Na normalnym grałem prawie 3 godziny i wiadomo jak to się skończyło. Postanowiłem jednak sprawdzić, czym twórcy chcieli zaszczycić graczy na najwyższym możliwym poziomie trudności. Pierwsze co zauważyłem po rozpoczęciu rozgrywki to 0 zmian. Nadal mamy 100 punktów życia i nadal taszczymy przed sobą 6 ludzi. Jednak już po paru sekundach potwierdziło się stare powiedzenie: jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Tak, padłem, zabity wybuchem. I oczywiście zapomniałem zapisać grę. Więc ponownie trzeba było oglądać film wprowadzający. Jednak tym razem, po skończeniu filmu, chciałem zapisać rozgrywkę, gdy moim oczom ukazał się wyblakły przycisk do zapisu gry. No ładnie. I tym się różni hardcore od normala. Ale niezniechęcony tym wydarzeniem kontynuowałem swą podróż, aby sprawdzić, czy przeciwnicy przypadkiem nie będą zadawali większych obrażeń. Niestety nie zadawali. Miałem wrażenie, że trudniej mi się grało na normalu niż na hardcore, ale to mogło być tylko złudzenie, gdyż na normalu zaczynałem grać po raz pierwszy od paru lat, a na hardcore po 3 godzinach walki o przetrwanie. Podsumowując, jeśli ktoś lubi wyzwania i jego cierpliwość, ewentualnie zapasy Melisy z Fichlerzu są na wysokim poziomie, jak najbardziej polecam. A teraz na serio. Dla bardziej wymagających level hardcore powinien spełnić swoje zadanie i dostarczyć emocji oraz furii, gdy padniecie przed ostatnim bossem. Po ochłonięciu z rozgrywki i przemyśleniu wystawiam werdykt. Polecam. Dobra, wymagająca gra z urozmaiconą rozgrywką, chociaż to liniowy FPS.